Oj, rodził się ten odcinek w bólach. W poprzednim odcinku sporo się działo. Udało się wykonać automatyczne nawodnienie ogrodu, zamontować lampę fasadową i wreszcie dokończyć murek z kamienia. Każdy z tych etapów przybliża dom do ostatecznego wyglądu, a to dopiero początek, bo w tym odcinku czeka na Was jeszcze więcej pracy, niespodzianek i kolejnych postępów. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. W tym odcinku, jak widzicie, pojawili się goście, których już znacie z poprzednich odcinków. Odwiedzili mnie Kasia, Tomek i Stasiu. Jak to mam już w zwyczaju, najpierw porządnie ich napoiłem, nakarmiłem, później pokazałem fajne miejsce Guadalest, a kiedy już nabrali sił, nie było zmiłuj, zagoniłem ich do pracy. Zobaczcie, jak poradzili sobie z kolejnymi wyzwaniami na budowie. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Feeling is all gone. Feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, rock coming the way gets manic. I know what I'd rather. When I pick up the mic is power. When I pick up the mic got powers. When I pick up the mic is power. When I pick up the mic got powers. 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 4, 3, 2 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better, and I'm not stressed, I'm snoring. Don't get messy, get gory. Simpleness not for me. Dzień dobry. W kolejnym odcinku dzisiaj będziemy kontynuować oświetlenie. W poprzednim odcinku powiedziałem, że będziemy też sadzić roślinki, ale jeszcze nie będziemy sadzić roślinek, bo nie mogliśmy się zdecydować na to, co tam powinno być zasiane, bo też pojawiły się wątpliwości, czy na przykład powinny być małe roślinki, czy jedna duża. Negocjacje trwają, natomiast to, co mogę zrobić, to dokończyć oświetlenie tak, jak sobie obiecałem. Mam też nowy sprzęt na budowie. Taką oto bruzdownicę i będziemy sobie nią wycinać dziury. Powinno pójść szybciej. Ale zanim to zrobimy, małe ogłoszenie. Cześć. Cześć. Chcieliśmy Wam powiedzieć, że robimy sobie wakacje 1 miesiąc. Berda? Berda. 1 miesiąc, widzimy się we wrześniu. A dlaczego? Zaraz Wam pokażę. Dopiero we wrześniu, w pierwszą niedzielę września pojawi się odcinek, dlatego że po pierwsze chcę odpocząć, po drugie robię to dla fanu i no, chciałbym mieć też wakacje, dlatego że jest bardzo gorąco i wszelkiego rodzaju prace i w domu i na zewnątrz są niemożliwe. Każdy środek, który na przykład miesza mi, jest mi potrzebny do załatania dziury, wysycha w sekundę. Obecnie są fale upałów w Hiszpanii i temperatura dochodzi do 45 stopni. Praca w takich warunkach jest niemożliwa. Chyba że jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje tutaj na budowie, to no nie mam jakichś odcinków zapasowych, ale to wcale nie oznacza, że nie będę w międzyczasie nagrywał nic, bo będę, dlatego że jak tylko pogoda w niektórych dniach będzie troszeczkę bardziej łaskawa,
no to będę się brał do pracy i dzięki temu będę mógł wrzucić kilka odcinków do przodu, więc i zapewnić sobie materiał na kilka odcinków, co oczywiście zobaczycie od września. Trochę będzie też zmian na kanale, jeszcze nie do końca mam je doprecyzowane, ale tak, więc no, każdemu przerwa się należy i urlop, i Wy też pewnie się urlopujecie, więc no, to oglądanie i ta widoczność mojego kanału jest znacznie mniejsza w wakacje, więc rozsądnie jest po prostu poczekać na Was. Dobra, bierzemy się za robotę, bo jest strasznie gorąco. Tak jak powiedziałem, mam bruzdownicę. Chcę usunąć dzisiaj tą lampę tam na górze, o właśnie tą, ona jest trochę taka obrzydliwa, taka bardzo przemysłowa, więc od tego zacznę. Jedziemy. Najpierw muszę sobie naciąć, bo nie wiem, czy Wy to widzicie, ale tutaj jest taka górka, dlatego że tu jest pewnie blacha, która trzyma tą całą lampę. If the energy's right, 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 O! To jest stara metoda, kiedyś też tak mój tato robił i dziadek, że wkładali najpierw drewno pod spód i skręcali. Ale jak widać, stara metoda sprawdza się do dziś, bo ta latarnia jest tutaj już dłuższy czas, a mimo wszystko nic się z nią nie działo. Więc chyba dawna metoda działa. Dobra, dziewczyna opuszcza stanowisko. Będąc z Wami zupełnie szczerym, to nigdy nie używałem bruzdownicy, ale dostałem kilka wskazówek, jak tego używać poprawnie. Najpierw powinno się rozpędzić maszynę i potem wchodzić powoli w mur tymi tarczami. Bruzdownica jest tak zbudowana, są mniejsze i większe, ja mam trochę większą, że są dwie tarcze, które tną mur i po środku powstaje bruzda. Potem wystarczy to odkryć młotowiertarką, odkuć i wszystko działa. Tutaj jest też regulacja. Tutaj jest też regulacja, ile chcemy się wbić tak na dobrą sprawę w tą ścianę, żeby na wysokość oczywiście mojego peszla sobie to zrobię. No i po prostu się jedzie, nie? Ciekawe, jak ona w ogóle działa nieźle. Jest bardzo mocna, tarcze są prawie nowe, więc no nie pozostaje mi nic innego, tylko po prostu działać z nią. Zmierzę sobie środek, bo to światło będzie, no widać mnie, widać, bo to światło będzie tu na środku, między oknem a rogiem. O tu, dobra. Energy. Energy.
zanim jeszcze W tym miejscu opowiadam Wam, że wszystkie kable, które były na wierzchu i te, które tutaj widzicie wraz z tą puszką, która nic w rzeczywistości nie łączy, również postanowiłem schować w ścianie, skoro i tak już bawiłem się w kucie tynku i robienie brust, trzeba było po prostu je schować. Niestety podczas nagrań zepsuł się mój mikrofon, dlatego przez kolejną część odcinka jakość dźwięku nie będzie najlepsza, za co przepraszam i mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie oglądać dalej. Jeśli dotarliście do tego momentu, zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz. To bardzo pomaga rozwijać mój kanał, a ja we wrześniu postaram Wam się dostarczyć niesamowitych wrażeń. Dzięki. Dobra, mamy ten klosz następny. Poprzedni klosz zawiesiłem na 2 zawieszkach i zrobiłem 2 dziury, ale ten klosz zawieszę na takim haczyku. O, w ten sposób. I dzięki temu będą tylko też 2 dziury, ale będzie go się łatwiej odwieszać i zawieszać. Także taki jest plan, żeby teraz to przywiercić i dopasować wtedy ten klosz, który jest wodoodporny i zewnętrzny, dlatego że muszę poobcinać parę rzeczy, aby ten klosz zmieścił się, ten zewnętrzny zmieścił się pod ten klosz w tym miejscu, dlatego że te plastikowe osłony, które on ma, o tutaj tą pajęczynkę, plus jeszcze takie guziczki z tyłu, przeszkadzają i muszę je po prostu obciąć. To nie wpłynie w żaden sposób na funkcjonalność tego światła, bardziej na estetykę, a i tak będzie schowany i będzie spełniał swoją funkcję, także jedziemy dalej. स्याही सी रात में मुझको हो चांद सी सोबत दे मैं करती थी बातें जो खुद से हाँ कहती हूँ अब तारों से
Dzień dobry, witam Was. Dzisiaj otwieramy nową umiejętność w Casa de Sueños. To jest mój przyjaciel Tomasz, którego znacie już z poprzednich odcinków. Tomasz będzie mnie uczył spawania. Już to robił wcześniej, jak wyjeżdżałem do Hiszpanii, ale muszę sobie przypomnieć, bo nabyłem drogą kupna sprzęciucha i będziemy tutaj spawać. I w następnych odcinkach zobaczycie pewnie, jak będę spawał bramę i inne rzeczy, bo taki jest plan. A mieliśmy to zrobić razem, ale czekamy jeszcze na butle. W Hiszpanii okazuje się, że zdobycie butli wcale nie jest takie proste, bo trzeba mieć podpisany kontrakt i tak dalej, ale na szczęście mamy Amazona, w którym te formalności nie istnieją. Więc idzie do mnie butla, ale Tomek w międzyczasie pokaże mi spawanie bez butli specjalnym drutem, który się nazywa Flux. Metodą Flux i będziemy to teraz uczyć. A musimy najpierw uciąć kawałek metalu musimy uciąć. I Oczywiście mamy lepszą maskę, to jest taka prowizoryczna, ale tutaj Tomek rekomenduje firmę, która tutaj bez firmy, która nie zapłaciła jeszcze. która nie zapłaciła. Gdyby ktoś chciał coś zespawać z okolicy Warszawy, to Tomek jest specjalistą, bardzo dobrze to robi. Także śmiało mogę Ci pisać. Dwa kawałki. Bo ja mam taki specjalny outfit, taki fartuszek i takie rękawiczki, żebym się nie poparzył. Że Państwo drodzy, są mega spartańskie warunki. Elegancko mamy tester, bo to spawarka jest funkielnówka. Mamy antyodprysk, który powinien po fluksie trochę zmniejszyć te odpryski, które to jest straszne moim zdaniem. Tomek jest przeciwnikiem tego Fluxa. Tak, nie lubię. Są zwolennicy? Słucham? Są zwolennicy? Może są. Proszę nie patrzeć. Nie będę. No, takie iskierek. Wygląda obiecująco bardzo. Musimy obić korzel, która fachowo nie wiem jak się nawet nazywa. No ale piękny spadł. Proszę bardzo. O, Elegancko. O, specjalistyczne narzędzie cyfrowe. Parametry na oko ostawiłem, ale tu ta motyka rzeczona ma 3 mm. No to tak, no to mamy 128 amper ustawione. gdzie są ampery? Ampery są po lewej stronie i sobie zwiększamy, zmniejszamy, zależy jak chcemy tam sobie w jakiej odległości spawać. Natomiast utrzymujemy sobie najlepiej właśnie prowadzenie sobie robić na 2 ręce, zawsze jak jest możliwość. I albo pchamy, albo ciągniemy, to w zależności jak sobie tam łączymy, to już przy takim stopniu zaawansowania, jakie to będzie potrzebne, to raczej czy pchamy, czy ciągniemy, nie będzie aż takiego, pewnie nie zhejtują tam. W życiu jest to ważne. W życiu tak, jest w pozycji od tyłu jest najważniejsze, żeby być z tyłu. Natomiast tak, tutaj mamy tak, że utrzymujemy sobie odległość te 1,5-2 cm, 2,5, no nie więcej, tak? Ale czy to druta od Nie, to się liczy, no w sumie tak, tu mamy jeszcze tą łuskę, jak sobie ją zdejmiemy, to się odkręca, o, to się mierzy od samej dyszy, od samej końcówki, tak? Czyli te 1,5-2 cm, ale tego nie widzimy do końca przez łuskę, nie? Łuska trochę... Ważne, żeby nie dotykać ten metalu. Znaczy przede wszystkim łuską. łuską. Tak, żeby nie dotykać sobie... No bo w pewnym momencie okaże się, że jak mamy za blisko tą łuskę i sobie pchamy, no to jeszcze ten materiał rozgrzany możemy Zbieramy wpychać na tą tą łuską. łuskę albo go tam rozwalać niepotrzebnie, no i łuska się tam psuje na pewno, nie? Ale czy ten drut ma być lekko uniesiony nad metalem, w sensie ta wiązka się wtedy topi, czy on Nie, zobaczysz w masce, że tu jeżeli jest styk z materiałem, to wtedy się po prostu topi. Najlepiej właśnie w osłonie gazowej, ale tu akurat mamy w osłonie, już drut ma po prostu osłonę. No i jak najbardziej pionowo, delikatnie, takie 10-15 stopni myślę, że maks. I sobie prowadzimy, tak? I zawsze sobie też możemy wcześniej, nie mając doświadczenia,
nie możemy określić, jak długo pociągniemy ten spaw, żeby nam gdzieś nie zaczął schodzić, no to sobie możemy przejechać na sucho, tak? O. Wiemy, że dotąd sobie dojedziemy, tak? Więc sobie pospawamy. No i ruchy takie albo lekko wycofujące, albo krążące. Po prostu musi się nalewać na to materiał, no i musi być przetok, tak? Suza, schowaj ta coś, poczekam na zdjęcie i czekam. Już tak, jakieś flary czy coś. Właśnie te są minusy posiadania żony, nie? Tak, żona pogania, no i zawsze. Możecie coś pospawać, bo ona czeka, żeby zrobić zdjęcie, czujecie? Dobra, tu zrobiliśmy próbę i bardzo ładnie to wygląda. Możemy sobie coś oczyścić i coś do czegoś przyspawać. Tutaj Możemy, tylko tak, to jest ocynkowane. Zawsze najlepiej oczyścić, tak jak tu oczyściłem tą zardzewiałą motykę. To po prostu zaczęła się spawać, bo wcześniej to tam tylko strzelała. Zawsze czyścimy z ocynku, najlepiej też oczyścić. Są hardkory, co wiadomo nie będą czyścić, ale to trochę szkoda zdrowia. toksyczne jest, tak? No tak, to po prostu opary idą. Tutaj to też jest, widzę, ocynkowane. Nie, to wszystko będzie ocynkowane na 100%. No. Ale sobie zjedziemy tego ocynku trochę i poheftujemy, tylko sobie po prostu przyspawamy delikatnie to, nie? Ale to jest Kapeć! Si? pryskłowy. No. Ale za duży już trochę. Za szybko idzie. Wolniej. Dobra. Nie widzę. Czekaj. Szurknij zawsze. Bo to się wysusza, wiesz. Od temperatury. Flux ci będzie tam, wiesz, taką kozel dla... To jest Mój bien! gruby. Widzisz, gruby spa. Grubas? Wysokie libido, wysoki amperaż. Wysokie lido, ale jaki grubasek mi wyszedł. Moi Widzisz? drodzy. Moi drodzy, i można już, że tak powiem, Ja heftować. Tak, jak ktoś chce coś zespawać w okolicach Hiszpanii, to proszę do mnie. Motykę na przykład. Człowiek umie? Umie! No. Jest! Tada! Teraz z drugiej strony, tak? Tak, jak to wygląda? No i już ją człowieku, 200 amper prawie jest, to już Tak? musiało ją zeżreć. Możesz znacznie krócej teraz. Tak, no to mówię, masz spory amperaż teraz. No i teraz sobie oczyść. Słucham? Zmniejszam. Tak, możesz sobie zmniejszyć. No i popróbuj sobie ją pojechać po każdym I teraz po każdym boczku. Tak, musisz przetrzeć, bo masz tą skorzel z tego fluksa. Odłóż sobie lancę. Nie na fotel, bo pali. No. Po oczyszczeniu pryśnij sobie antyodpryskiem. No i teraz sobie będziesz jechał tak o. Cuidado que se le pega fuego. ¡De piscina, cariño! Sorry,
a one accident in life. Tak nie spawajcie. Tak nie wolno. Właśnie pokazaliśmy wam... Jak nie wolno. Jak nie wolno. Bardzo ważne. Jasne. Zrobiłem jakąś plamkę. Gluta żeś zrobił tu. Nie Tu trochę jest naglucone. Ale to jak będę miał gaz, to nie będzie. Z gazem będzie dużo, nie no, też będą, ale znacznie mniej. Mało odprysków jest. Urwać się nie urwie w życiu. To już musiałbyś to uciąć. Moi drodzy, oto pierwsze spawanie w Casa de Sueños. Możecie pisać w komentarzach, do czego byście użyli takiego narzędzia. Także, no cóż, czekajcie na kolejne moje zmagania ze spawaniem, a Tomkowi bardzo dziękuję mojemu nauczycielowi i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Do zobaczenia.